Zapraszam na film www.domza150000.pl. Teraz już widzę w tej chwili, że jedna rzecz jest nieprzemyślana, czyli krata. Kratę ciężko będzie nam wrzucić teraz, czyli trzeba z powrotem ją rozciąć górę z dołem. Pierw wrzucić dół krat wszędzie, na dół krat ułożyć zbrojenie, te zbrojenie i dopiero na górę położyć kratę. Bo nie włożymy, tak, wiesz o co chodzi? A nie będziemy ciągłości zbrojenia teraz przez to psuć, czy tam jak zwał, tak zwał. A właściwie cześć wam. Zobaczcie, chudziak jest wczoraj zroszony. Normalnie jest beton. To jest B10, wiadomo, że to nie jest beton, który można by dzisiaj młotem by się go nie naruszyło. To nie jest beton towarowy, mieszanka B20, tylko B10, ale spełnia swoją rolę tutaj i swoje zadanie. Na bogato się będzie mieszkać. Aż się dorzucę coś chyba. Czy się dobrze mieszkało? Macie jakieś monety? Później trzeba będzie monetę dorzucić. Albo dawajcie, robimy ten. Weź przygotuj butelkę i damy list świętojański do Sobótki. Szklaną buteleczkę załatw kawa. Gdzieś załatw, jakbyś mógł. Korek się wystruga i do środka dajemy listy nasze, my jako wykonawcy, budowlańcy. Paweł, daj tu tego fleksa małego na prądzie. Musimy to rozciąć, wiesz, niestety. Prąd. Z tyłu jest? Dobra. Musimy to rozciąć, bo nie przewidziałem tego, że zbrojenia nie włożymy przez to. Czyli nie było potrzebne w ogóle spawanie. Ja? A co ty byś pomógł, a nie uciekasz? Tu się złap. Dobra. Ty. Uważaj. Już? Dobra. Czyli w pierwszej kolejności krata idzie na dół jedna. Dobra. Nie, podkładki na koniec będziemy dawać. I teraz możecie dawać tą długą. Od której strony lecicie? Gdzie będziemy cieli? Znaczy, bo ja myślałem, że będzie w pełni krata, żeby nie cinkiem. Nie, właśnie tak o zrobimy. Tak będzie lepiej dla zbrojenia z całą pewnością. We trzech damy radę? No i to pisz listy. Pisz list, to co uważa. Blisko tego tylko nie sta. Blisko tego tylko. Oczywiście na płasko ona idzie, tak o. Szerszą idzie tu. Kawa, rzuć miarę. Bo ja nieprzygotowany do pracy dzisiaj. Rzuć, a nie idziesz. No coś chciałem powiedzieć. To mów. Ja się wdałem do tej pani. Ona mówi, że daje nam dezy, nie? No. A ja mówiłem o to, nie? A mówię, że nie pija, a jej chodziło o słońce. 4, 5. 15 od końca. Mam, z kodeczkiem, panie. Dobra. I tam 15 od końca cięcie robimy. A to jest 12. Aha, tu nie ma cięcia. To ustawimy później, Darek, jeszcze. Przy układaniu. Tu tylko warto ustawić ją od razu, bo ją pyknę od razu z pawareczką. Jakie te podkłady? No takie piątki, żeby miały, 5. Czemu? Przecież tam cała droga jest z betonów usypana. No. Nie, Darek. Tam idziemy pierw. Całe, nie?
tamten cały i ta docinka co będzie z niej robimy tą brakującą. Ja pamiętam, leczyliśmy zawsze cała płyta, jak mówicie. Kawa, ty nie świruj, bo jeszcze 12-metrowych to my nie robili. Nie, mieliśmy. U Huberta. Huberta. Ale tam robiliśmy inaczej, bo tam był krótszy. Wciągnęliśmy. Krótszy dom był czy dłuższy? Ale Krótszy dom był czy dłuższy? No to co świrujesz pawiana z rana? kurde, weź wciągaj to. Już się nawciągałeś. Ty się nie zabij. Tak o, na płask i 15 od tyłu, od końca znaczy się. Kur... Co, kawa się drzesz? Będzie? Widzicie, nawet już ciągnąc zbrojenie po chudziaku nie rysuje się on, ani się nie robią wżery duże. Dobra, uważaj. Uciekaj. 15. Nie, zostaw mi, zostaw. Następną nieś się na drugą stronę. Tu trzeba zrobić tak o. Tu żeby jedno wchodziło w drugie, ale trzeba będzie dodać pręty, żeby ciągłość zbrojenia zachować. To bym musiał cofnąć. I tam będzie zbrojenie, ciągłość zbrojenia. Tu będzie przedłużona, pręty. Prąd? Zabieraj. Paweł ciął 2-metrowe, tak Paweł? 2-metrówki ciąłeś? Tak. Dawaj te 4 2-metrówki, jakbyś mógł. I ten. Obcięgi od razu i wiązałki trochę, bo tutaj włożymy od razu strzemiona w tym miejscu, czyli żeby zachować ciągłość zbrojenia musi zachodzić na siebie przy pręcie 12 mm 50 średnic pręta, czyli 50 średnic po 12 mm to jest 600 mm, czyli po 60 cm pod warunkiem, że... Co? To dwójki dawaj. 4 dwójki tu będą potrzebne do tego. Czyli 8 dwójek możesz od razu obciąć, Paweł, bo z drugiej strony będzie lustrzana sytuacja. No i teraz ta wspomniana ciągłość zbrojenia. Jak nie mam ze sobą miary, to mogę sobie
60 cm minimum musi zajść jeden z drugim na siebie. 20, 40, 60. 20, 40, 60 ponad, ok. Nie mam miary, to sobie mierzy 20, 40, 60, bo oczka są robione co 20 centów. Oczka, nie wiem czemu się uparłem tak na te oczka. My wzywamy kawę, wywołujemy kawę, a on przecież poszedł szykować kamienie pod zbrojenie. Po dwa na stronę pręta daje i wystarczająco. Strzemiączko jeszcze jedno tutaj tylko dodamy. Za mocno. Teraz przyłapuję, a i tak będę musiał je spawać, bo żeby zachować ciągłość uziomu dookoła obwodowo, to trzeba je ze sobą popykać. Kiedyś tego nie robiłem, kiedyś tylko wiązałem, ale powiedział mi ktoś mądry, że 2 centy spawu załatwiają cały temat na zawsze. Bo jak widzicie, dużo ludzi ma pytania o zbrojenia. Przecież to jest zardzewiałe. Jak można zalewać zardzewiałe zbrojenie betonem? Otóż no, inaczej się nie da tego zrobić, żeby nie było zardzewiałe, ale bez obaw, bo korozja dalej nie będzie postępowała po oblaniu tego betonem. Warunek jest taki, żeby nie dostawało się do tego, co? Powietrze oczywiście. I 2 na dole, tak samo pręty, jedno strzemiączko dowiążę i tu jest ciągłość zbrojenia już zrobiona. Tu mamy zbrojenie przedłużone i teraz tutaj muszę związać na dole kratę, żeby w trakcie ustawiania, żeby ta krata była sztywnie, no, żeby była związana ze zbrojeniem po prostu. W 4 miejscach i będzie ok. Bo nikt nie będzie po tym skakał fizycznie już mocno przecież. Wiadomo, że takie 4 druciki nie utrzymałyby na przykład mojej wagi, jak ja bym zaczął po tym skakać. Ale nie mają takiego zadania. Zadanie tylko takie, żeby przy zalewaniu zostało wszystko na swoim miejscu. Dobra, to jest. Mogę górną rzucić. Wczoraj, jak widzieliście, pospawałem tu w narożnikach tylko i przez to, że tylko 4 spawy zrobiłem, mamy tą konstrukcję, tą plątaninę, bym powiedział, sztywną. I tu nie będzie jak. O, takie coś miało finalnie powstać. Tego nie przemyślałem wczoraj, że nie włożymy. Ła. Tu też na dół pierwszy idzie krata. Rozcinka na pół. Zostaw te pieniądze, kawa. To są pieniądze na szczęście. Tak samo my tą naszą butelkę, którą zaraz stworzymy, wrzucimy w kratę. Bo przy wibrowaniu, wiesz, to kiedyś miałem okazję widzieć? Przy wibrowaniu butelka do góry. Ale wypłynęła, a nie. Aha, to przecież my razem już robiliśmy. To tam, no, na wiosce. Wow! Kiedyś to ja bym może i rozkrok zrobił. Dobra, na koniec, kabulec, ostatnia akcja. Dobra. Kto? Jaki? Co? Twój kolega? Wyimaginowany? Kawa, ty coraz częściej ostatnio masz wyimaginowanych kolegów. A ty tutaj możesz już ustawić na wysokość. Na gotowca.
Ojej. Jak dzieckiem, jadącym do baru na kole. Kurde. Czekaj, nie szarpnij. Ładnie, nie? No beton. Ładnie. Nie, to wiązanie, co do wiązania to... Nie dla nas. nie, Dobra, nie. pomóż mi kawałek temu. Ale ty masz te kolana, ja pierdzielę chłopie. Nie w piach. Się trzeba do apteki jechać chyba. Ty przeciąć tamtą. Tak, żeby ona... Kawa jest przekoszona, tam ciągnij. No, dobra. I 5 centów ustaw ten. To ja mogę tam już iść narożnik kręcić. Oprócz tego, że to zbrojenie wchodzi w zbrojenie, są dodatkowe 4 elki wygięte w kącie prostym po 60 cm zakładu mają. Jakbyście chcieli jednak pójść w kierunku takim, że dacie więcej niż 60 cm na zakład, tak jak tutaj w narożników, ja celowo daję 60 na 60 z uwagi na to, że nie mam żadnego problemu, żeby je włożyć tu po prostu, a są jak najbardziej poprawnie 60, czyli 16 elek w sumie, 16 elek w sumie i 8 wzdłużnych połączeń i będzie miało ciągłość zbrojenia, które później będę musiał jeszcze spawnąć, ale nie zawsze wchodzą 60, tak jakby się chciało. Generalnie wchodzą, ale nie zawsze tak jakby się chciało. Wszędzie taka sama sytuacja i chociaż spotkałem się kiedyś, ale to parę ładnych lat temu, z kierownikiem starej daty budowy, który w swojej karierze nie stosował tych narożników, i spotkałem się również z kierownikiem budowy, który tak jak zrobiliśmy u Huberta na przykład, zbrojenia u Huberta były w ciągłości, czyli belka, która była wygięta, znaczy belka, która jest związana, była wygięta i tworzyła narożnik. To spotkałem się z opiniami, że kierownika budowy z dużym doświadczeniem, że tak nie wolno, a spotkałem się z opinią kierownika budowy z dużym doświadczeniem, że tak wolno. Różne były opinie na ten temat. Niemniej jednak teraz robimy tak, jak w szkole uczyli. Końcówki wchodzą w siebie i dodatkowe 4 eleczki. Teraz trzeba policzyć jeszcze zapotrzebowanie na beton, bo trzeba zadzwonić i o której będzie dokładnie, ale to myślę, że wykorzystamy te obliczenia, które już były stworzone. Pozdrawiam również wszystkich. Nie powinno się lać na około 1,20 m? Nie. Strefa przemarzania jest najistotniejsza w tym wszystkim. No i oczywiście warunki glebowe, a po to wszystko jest robiona adaptacja tak zwana. W adaptacji nie zostało zmienione praktycznie nic, oprócz tych dodatkowych dwóch stóp. Strefa przemarzania gruntu jest złapana, nawet z małą górką, delikatną. Gdzie ja to wczoraj pisałem? Na chudziaka jak liczyłem, to chyba było na rzucie fundamentów. Na pewno. Był to rzut fundamentów, czyli rzut tutaj. Ta jest. I było tak. Czyli było tak o cyk. 14,5 metra, czyli długość tej dłuższej ławy fundamentowej razy 0,6 to mamy 8,7 metra kwadratowego razy 0,30, czyli 2,61 metra sześciennego, oczywiście razy 2, bo mamy dwie ławy takie same, lustrzane właściwie, identyczne. I teraz ta druga ma 9,75 razy
0,6 to jest 5,85 m2 razy 0,3 wysokość to jest 1,755 m3, czyli razy 2 również. Razy 2 również i to jest tak o 2,61 razy 2 to jest 5,22. 5,22 na te dłuższe. 1,755 razy 2 to jest 3,51. 3,51 i to mamy 3,51 plus 5,22 8,73. 8,73. Musimy również doliczyć stopę fundamentową kominową, która ma 1,2 metra razy 1 metr to jest 1,2 razy 0,4 tam policzę to jest 0,48, to jest kolejne pół metra sześciennego betonu, prawie 0,48. No i te dwie stopy fundamentowe, co są poszerzeniem ławy fundamentowej, tam pójdzie tego betonu odrobinkę dosłownie, bo tam go pójdzie, tu jest 0,2 i 0,2 to jest 0,40, 0,40, ale w narożniki znowu nie liczyłem, czyli są na siebie założone narożniki, czyli mogę je spokojnie olać. I tylko sumujmy 8,73 plus 0,48, 9,21, 9,5 metra sześciennego betonu zamawiam, 9,5 metra sześciennego betonu. No bo tu jest, na oryginalny budynek idzie około 8, niecałe chyba 8 metrów sześciennych, ale tu jest budynek przedłużony. 9,21, 9,5 metra zamawiam betonu. Nie wiem, czy wcisną w gruszkę, powinni. Tak, do kierownika dzwoniłem. Będzie za 2 godziny około. Halo? Siemano, ja wczoraj ten chudziaka mi przywoziłeś tym starym, pamiętasz? Co na dzisiaj ten towarowy ma być. No to wiesz co, potrzebuję 9,5 metra. B20 na grubym kruszywie i z pompą, nie? Ten sam adres. Podaj mi tylko cenę, bo tam, żeby inwestor, żebyśmy byli przygotowani, żeby się rozliczyć. A ja ci wyślę zaraz dane do faktury. Nie słyszę cię. No. Coś nie słyszę, wiesz? Coś rwie. No. Tak. Jeszcze raz. Obojętnie. Znaczy, no, mówiłeś po południu, tak? Bo za 2 godziny dopiero mam kierownika budowy, co mi zbrojenie odbierze. Żebyś był 2 godziny plus. Dobra, około 12, no. I 2,470, dobra. I zaraz ci wysyłam dane do faktury. Czekaj. 2. Dobra, dawaj maila, mów. Biuro małpa pylyasytybyety.pl. No, to oglądaj zalewanie, jak będzie, nie? Na żywca, no. Dobra, na raziuwa. Tak, dokładnie, no. Beton zamówiony. 9,5 metra sześciennego z pompą na około 12, bo mają jeszcze jedną robotę, mówił, i że przywiozą beton na 12 będzie około 2,5 koła. No i tyle. Ta, wiesz dlaczego Christopher zmieniłem? Bo nie prześwietla jej słońce. Tak jest ustawiona, zrobiłem od razu daszek. Jest ok.
12 nas robi Dawid. 12 nas robi, ale 4 dzisiaj pijanych przyszło. No i widzisz, tam mamy problem teraz. No co mam zrobić? Jak przyszli rano na chlani 4, 5 jest jeszcze trzeźwych, ale jeszcze 5 nie dmuchałem, bo baterie mi się w alkomacie skończyły. No muszę po ten jechać, po baterię do alkomatu, ale ja też pijany, no to jak mam jechać samochodem, jak ja pijany po baterię? I zostanie tak, że 4 tych, co alkomat starczył, to zwolniłem, a 5 się upiecze chyba, no. No co mam innego zrobić? Już nic nie poradzę innego, takie mamy czasy. Pozdro, Patryk. Kawa, pił już paliwo dzisiaj. Za płotem to nie mają na sztywno podciągnięte łącza. Za płotem mają łącze na sztywno półcalową rurą miedzianą pociągnięte i tam mają na drzewach baniak jednego Mausera, 1000 litrów mają i ciśnienie naturalne powoduje to, że tak prze, że jak się podejdzie, to od razu trzeba na wysokim ciśnieniu z łączki robić, bo masakra jest. Nie Jan żartowniś, tylko głupie pytanie, głupia odpowiedź. Coś na tej zasadzie, wiesz? No 4 tak pijanych, że w szopie leżą, nie? Po HDS-a inwestor poszedł, bo nie da rady. Kawy bez HDS-a nie da rady przenieść z miejsca na miejsce. Dobra, idziemy teraz tak robić. Idziemy teraz spawać zbrojenie, żeby była ciągłość. To jest pierwszy plan, pierwszy etap, a później elki chłopaki włożą w międzyczasie eleczki. A ja je później tylko pocykam, żeby w trakcie zalewania nic się nie wydarzyło. Czyli tak o 250, a tu 300 wosi. 250 i 300. Tomek, bez 30 zł tam jest. Kto mi pomaga ze spawaniem? To chłopaki niech już lecą z tym. Z podkładkami betonowymi. A to się wszystko nagrało. Zaznacz tam, gdzie masz... Czekaj. Tam, gdzie będzie 2,8. 2,8? No. Dobra. No i tu w środku zbrojenia, nie? Tu. Czyli jak tu masz tu, to tu, żeby 4 pręty były. Żeby słup tu, w środku tego będzie słup, nie? No i taką mogą być. Będą 4 i będzie gites. Rozstaw 24. Znaczy 24 słup będzie miał na gotowo, nie? Czyli one muszą być trochę mniej. Jak po 20 mogą być spokojnie. Co? Co jest? O czym? Gościu przyjechał wczoraj na CPN, kolega, nie? Tutaj? No i mówi, że co on chodzi z latarką na głowie? Gdzie? Do mnie, że ja? Opa.
O ty, suko, ty. No tu zawsze gówniany dostęp jest wtedy. Cicho, nie mów na filmie, że cię kopię. Weź to na klatę, Darek. Powinien trzymać, nie? Dawaj. Tak, tak. I 4 tako, nie? Żeby były w kwadracie. Tutaj pierwszego. No. Nie, to będzie za dużo. Żeby tak miało za 20 max one od siebie, wiesz? Nie wziąłem pod uwagę, że elektroda mi się zaraz skończy. Znaczy długość się skróci. Dobra. I dwie z drugiej strony i na górze je tylko tym weźmiesz. Wiązałką i włożyć też jakiś, żeby sobie, wiesz, rzeczywiście oczu nie powypieprzać. Jeszcze kawałek. Dobra. No ty. Dobra. Dobra jest. Tu nie ma... Co? Dobra, dobra. Ja jeszcze teraz tylko tutaj narożniki od razu, żeby była ciągłość tego. Popykam. Tu jest. Cyk. Pamiętaj, żebym do dolnego spawał ten zbrojenia, bednarkę. Dawaj bednarkę, kawulec. Paweł, tu daj jedną. Darek, jak tu mamy zasięg, to tu od razu ją machniemy. Nie możemy jej dać na rogu. Tam. Nie możemy jej dać na rogu, bo na rogu będzie okno narożne. Tu ją dajemy, tak jak rozmawiałem przed chwilą. I patrz, Paweł, jak tak ci pokazuję. Taką ją będziesz trzymał. Cyk. Zaprzyj, tak? Nie bój się, nic się nie kopnie mocno. To nie jest mocno. No mocno. I nie wdychaj tego, bo to jest w ocynku, to jest masakra. Trzymaj. Git. I, tak. Bierzemy faworytkę, co? Bierzemy. Ale wyłączę, bo to ona lubi kopać, jak się dwóch rzeczy naraz dotyka, wiesz? Narożnik. Czekaj, musi puścić. Narożnik mam ogarnięty. 300, no. Od osi 300, czyli od początku 270. Darek, 270 minus 2,5 centa. Paweł, złap wewnątrz na końcu. Wewnątrz. Czyli Darek 330 cm. Tu gdzie będzie 330. No. Dobra, i tu w środku też, nie? Tu w osi tej. Co? Tak.
Ten uchwyt mi lata, wiesz? Uszkodzony jest i ma luzy. Dobra. Dobra. Puść, puść. Co leci? To mu pomożemy. Dobra. Chłopaki podkładają betonowe dystanse, żeby zbrojenie nie leżało na chudziaku, tylko żeby chudziakiem, a zbrojeniem było piątka w ziemi zachowana. Już sobie pospawam z tym uchwytem. Dobra. Powinien się trzymać. Dobrze mówisz. Co? Co knuje? Tyku. Na gokardy jedzie? Na ten, na stopę. Tutaj nie dajemy kamerę. Nie, jeszcze tu idzie. Tam nie ma na stopie, tam jest tylko stopa. Tu jeszcze będzie jeden słup. Tylko muszę zobaczyć dokładnie gdzie, ale bez stopy on jest. Darek, od osi tego słupa, co już mamy zrobionego, jest 337,5 centa oś następnego słupa, gdzie startery mają być. Od tej kreski białej, co zrobiłeś? 337,5. Ja miarę mam. Jedź, 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 czekaj, jeszcze 30. Jedź, jedź, jedź. Jedź. Jedź, jedź, jedź. To czekaj, ja ustawię już. Tak o. Środek, nie? No. To tam te 4 musimy wystartować. Idziemy tam ze sprzętem. Jest 4T. Gdzie on będzie? Tak. Gdzie ty masz? Tutaj jest. A tu, dobra, okej. Na szczemionach chyba damy, czy Na ja? strzemionach, no bo inaczej nie damy rady. Ale wciąga ten. Drucik.
Dobra. Połóż na dół, tak o, patrz. Nie, weź tak o. Dół, żeby dotknął 12 tu. Żebym tu miał czego pyknąć. Tu. Dobra, nie ruszaj. Dobra. Tak, będzie się trzymał. Co, ten słup przespawać ciągłość zbrojeń? Nie tu. Przespawać ciągłość i tylko tyle. Co, pokręcimy zbrojenia na wieniec resztę? Tu połóż na dół, tak jak tamten. Jest? Dobra. Na narożnik. Aha, jeszcze jeden. A ja już chciałem lecieć. Nie? Co? Nie? Trzymaj, trzymaj. Teraz musi. Ta bednarka, Paweł, idzie tu. Na, wiesz co? 30 cm. Nie. Zaraz. Nie, ona idzie na bocznej elewacji, tu idzie, tak? I tu musisz brać pod uwagę, że tu będzie szła ściana. Tu w tym miejscu, jak się będzie kończył ten, tu. Kończyła się będzie ława, możesz dać pionę w tom jeszcze, tu o. I tak o, no. Odwrotnie. Jak odwrotnie? Tak. Śmierdzi mocno. Nie wdychaj tylko. Znaczy nie śmierdzi, tylko strujące, nie? Wygnij teraz taką mocno. No. Trzyma? Trzyma. Teraz zbrojonka jeszcze dołem, żeby ciągłość. Dobra. Co? Słupy? Słupy? Tak. To Paweł mówi. Dobra, tu ciągłość zapewniona. Dolnego pręta zewnętrznego, do którego są przyspawane bednary. Górny również mogę pociągnąć, bo... Gra. Gra. A tu macie zbroję pociągłość, dobra. To ja od razu muszę to machnąć i po rybach mamy. Tutaj. Tarek, weź ten, ją na chwilę i możesz, albo tu jeszcze dojdę tą elektrodą. Dobra.
Gdzie ten pręt jest następny? Gdzie one się łączy ze sobą? Tu. Dobra, tu jest ciągłość zapewniona. Wyłączam. Weź elektrody i daj mi tą łącznik przydłużki. Kurczątko. Czyli tu jeszcze ciągłość, tam jeszcze ciągłość i tam połączenie, które jest, bo tu jest z tej strony. I mamy po zbrojeniach. I tu bednarka oczywiście jedna i tam jeszcze druga. Tu jest bednarka jedna. Ona musi wyjść nam tu, Darek, bo tu będą drzwi. Już raz się tak machnęliśmy. Czyli jak tu będzie szła ściana, tak. Jak tu będzie szła ściana, dajemy tak samo jak było tu. W tym miejscu. Tu. Żeby w drzwiach po prostu nie wyjść. A i tu jeszcze jest jedna w tym kotłowni, najistotniejsza zresztą, najważniejsza. Darek, idziemy na naukę czytania projektu? Na naukę? No. Co, nie umiesz przecież. Nie, Darek, daj ją tu dla pewniaka, tak ono. Czątko. Przez ten uchwyt, bo nie mam obudowy, widzisz? Gdzieś przegapiliśmy ją. Dobra, ja jeszcze tylko tutaj ciągłość zapewnię i... Możesz iść na ten rzut, co jest otwarty. Zobacz, gdzie jest bednarka. Ja zaraz przyjdę zresztą. Ona jest koło tej stopy gdzieś. Gdzie ta kola? Ci wypiję zaraz. Tu. To nas interesuje. 320 od osi. Idź zmierz od środka tej osi. 320 centów i tu ona będzie do wewnętrznej strony odzbrojenia. Czyli nie tak jak spawaliśmy tam. Ja zresztą zaraz przyjdę przyspawać. 3,2. 320. Ta kamera zostaje. Czekaj, uważaj. Bo to ma być od środka. Od osi. Tak o. Nie. Na 320 ustawię. Tam gdzie jest 320 zaznacz. Dobra. A gdzie bednarkowy? Kamil, Bednarkowy! bednarek. Bednarek! Dawaj bednarka jedną. Jedna tu potrzebna, gdzie? A jest, dobra, spoko. Cofam prośbę. Sięgnę kabelkiem? Samo od środka, nie? Tak, no. Daj wyżej, żeby ziemi nie dotykała. Jeszcze. Dobra.
I jeszcze tylko tam narożnik, ciągłość i tam bednarek jeden jeszcze na tylnej elewacji. Weź masę odklej. Co jest? Druty? A te mniejsze? No to sumuj. Nie pamiętam kawa. Tu jest na tym drucie. O ty. 76 wychodzi. No, 90. 90 ja robię. Bo dycha jeszcze zakład, nie? Na uszy. Rób 90. Tu jest. I jeszcze tu. Dobra, i bednarek, tu Darek. Fiat 126P. Nie, sorry, źle mówię, Darek. Daj bliżej narożnika, tu. Raczej Tam nie może być aż tam, tu. Na wysokości tego, tu. Jeszcze, w tamtą, dobra, do strzemiona, no. Nagnij mocniej. Dobra. Gra. Co? Sio. Bo Szymon. Masz, Paweł, te. Od razu na stół. Gdzie to? Plastik gdzieś widziałeś? Jest na rączce, przecież na kablu. O kur... Nieraz musi popieścić, nie? Mnie najgorzej, co w życiu, wiesz co kopło? Chłopie, tak ci opowiem. Siła mnie rąbła, ale nie było to tak... Siła mnie rąbła, ale nie było to tak straszne, jak mnie dłużej przeciągło coś. Jak miałem akwarium z rybkami, kiedyś nie było takich rozwiązań jak dzisiaj nowoczesnych. Kiedyś grzałka to była, człowieku, taka locha. Normalnie 220 kabel do akwarium. Zalany w jakimś gumolicie, czy co to było. Akwarium miałem duże, 80 litrów, że jak chciałem coś na dnie poprawić kamienie, to ręka wchodziła za gówniarza praktycznie po pachę. I tak do akwarium rękę, człowieku, przybicie, jak mnie pierdolło, tak jak mnie wytelepało, chłopie. Dobra, a nie było zabezpieczeń żadnych wtedy. To dobrze, że mnie nie zabiło. Co? Gdzie cię rąbło? Listwa taka, wiesz, Łukasz, nie? Przedłużać. No. Od środka montowaliśmy ją do ściany i od środka na ten. Kołki? No. I kurde, wyleciała ta blaszka cała, No. co się wsadza, kurde. Ja wziąłem palcem, chciałem poprawić ją, nie? Weź odłącz tu prąd. Koleś tu mówi, ja pierdolę. Dobra. Wyłącz mi kamerę. Naciśnij na górze guzik ten czerwony, co jest na kamerze. Przywiązać? Tak. List. Musimy przywiązać jeszcze wiązałką, żeby nasze brudy nie wypłynęły na jaw. Jest gdzieś jakaś pod ręką? Daj, Darek, ze dwie. Też za mnie
No i dobrze. A w stylu nowoczesnym. Zdrowy czy konie będą miały wygodę. Tylko żeby nie było później na materiale, że przez tą butelkę stopa nie wytrzyma. I tak będzie. I tak tniemy papę w ten sposób. Czyli na czymś twardym zaznaczamy sobie 60 do 40. Tutaj akurat w tym wypadku nożem. Można specjalny nóż do papy. My robimy nożem normalnie, zwykłym nożykiem ostrym do tapet, z zwykłymi ostrzami. Oczywiście robimy na plecach to, czyli papa nie na tym miejscu, gdzie są kamienie, no bo nóż nie wystarczy na jedno cięcie nawet, a tak na plecach. No i nie niszczymy ani kostki, ani nic. Tniemy w ten sposób papę. 8 rolek musimy pociąć, bo są 6-metrowe. 60 cm pójdzie na ławę fundamentową, 40 cm idzie na podściany nośne, później jako izolacja pozioma przeciwwilgociowa. A dokładnie odbywa to się w taki oto sposób. I zwijanka później w rolkę i git. Oczywiście papa po wycięciu do zwijania musi zostać obrócona na smolistą stronę na dół. Bo później chodzi o, znaczy nie musi, ale chodzi o to, że później będzie się dużo, później rozwijać się będzie łatwiej przy układaniu jej na swoim miejscu na ławie fundamentowej. Po prostu. Musieliśmy tu poprawić w narożniku, bo uciekło nam. Nie zwróciłem uwagi, że nie było wyosiowane zbrojenie. Musieliśmy je przeciąć, żeby je przestawić. Ale no, chwila, moment i będzie zrobione. Muszę walczyć z uchwytem, bo i by było więcej zachodu niż roboty, no ale trzeba było. Jak się przycięło, to właściwie było robione. Wibrator muszę przygotować na sztywno, bo nie mamy go jeszcze naprawionego włącznika. Tu akurat nie będzie to problemu, bo tu on jak wystartuje, to jeden poleci dookoła, opierdzieli. Jak już będziemy, tak jak mówiłem, pół parceli w danym kierunku, to już będzie mógł spokojnie lecieć, wibrować na gotowca. Pompa grucha będzie. Nie bij, Paweł. Ja standardowo łaciarz. A masz, wytnij se tą lepiej. Skrówka jest trochę za długa. Za długa. Z kontry se wytnij. Z kontry se wytnij jakąś na ten i będzie git. Darek se łatę szykuje. Ty, 922 osoby. No bo betonowanie to wiesz, oni No przyzwyczajeni. czemu dzisiaj nie powiedziałem, że 1000 osób? Kurde, ja! Aha, bo coś byś wygrał? No, ale nie uderzyłem. 40 stripsów, tak? Nie chcę tych slipsów. Ja też już nie. Darek ma, przyszykował sobie łatę do ściągania z kontrłaty. Paweł, z wibrem będziesz leciał?
Z wibratorem się naumiesz trochę, co? Tu nie ma się co stresować, nic nie rozwalisz, możesz do oporu go trzymać. Po prostu jak dojdziemy do połowy jednej tej, jak dojdę już z betonem, to możesz zaczynać i na maksa, nie? Nie za nami właśnie, nie. Jak będziesz szedł za nami, to się rozpłynie. Musisz iść o tyle za nami, na przykład 4 albo 5 metrów, żebyś już nie wpłynął na to, że nam siądzie tam. Tak. Vibroman? Co? Tak. Pytają się, czy przedstawisz inwestorów. Słuchaj, nie, to jest prywatna tak, sprawa inwestorów i tyle, no. Po prostu, no... To trzeba uszanować. O Jezu! Nie strasz ludzi! My wczoraj kroplaliśmy, ale jakimś cudem nie było tyle widzów. To na obiad? Ryż z ryżem. A widać na którejś kamerce w ogóle gruchę? Tam coś widać. Paweł, skocz na tamtą kamerę, chodź na plecy mi wejdziesz. Do góry ją podstawimy trochę. Sięgniesz do końca? Sięgnie ci czy nie? Sięgnie ci? Oto wlecimy tak też, nie? Paweł, dopiero jak... Ja zresztą Pawłowi trzeba powiedzieć. Tu nie ma... Tam, A tu na razie tu nie ma, wiesz, kawa, co robić, nie? pomodlić się przed zalaniem. Zawsze to robię. Jak masz czyste ciuszki i ci ich szkoda, to nie podchodź. Bo nie dopierzesz już ciuchów. Mówię Dorkowi, żeby ten... Co? Nie, damy radę. Słuchaj, ja w pracy jestem. A łysina to łatwo stąd. Bo tu czopetki nie, ale dobra, na tyle to. Nie, kawa zostaw, nie ma sensu. Zobacz jaki on jest ten, on się sam ułoży. Ale ładnie, jest taki Tłusty, no. taki jaki powinien być. Ale to zrobimy, nie? To dzisiaj mogę szefem się założyć o to. Co? O to, że przeproszy 1000 No. Ten 1050, a tu 1051. Nie, kawa, jak on zawibruje, Dobra, to siądzie wtedy samo. dobra. No taki tylko ten, nie? Konkretny. No. Cukiernik z zawodu, takie ciasto miałeś? Na torty? Dobra, Paweł, możesz próbować. Dobra, i dalej. Proszę zadzwonić za pół godziny, teraz nie mogę rozmawiać. Kawa! I zobacz, czy tam leci wszystko live.
zobaczcie, podkowa na szczęście będzie zabetonowana. Dobra. I na koniec. Jak zabraknie, to wolę sobie to ręcznie wylać. Wiesz, o co chodzi? Dobra. Bardzo przyjemny etap budowy, zalewanie fundamentu. Tam już mniej dawałem. Dobrze, że powiedziałeś, że za dużo. Dobra, dobra. Najwyżej troszkę.
Co? Czemu? Moją mimikę? I co, wymurowałeś komin na podstawie materiałów? No widzisz? Nie ma filozofii, nie? Jak klocki Lego. No! Dokładnie. Tu? No. Bo z głowy wrzucam kolejnego dnia rano, wiesz, taki dobrej jakości materiał. Będziesz w internecie. Czekaj, jeszcze przed wyjazdem RODO mi podpisz. O wizerunku, bo wiesz. No samo się wspomni. Dużo za dużo kawa? Że co? No zobacz, mały świat, nie? No drugi koniec Polski. Co? Ludzie? Tak. Powiem ci, na 3 lata mamy robotę teraz zaklepaną już. A przed pół roku ze 300 domów odmówiłem. Co? YouTube zrobił robotę. YouTube robotę zrobił. No. Wiem. I te same pokolenie. Co? Dobra jest.
stopa fundamentowa, o którą się pomyliłem o 30 cm. Dzięki waszej podpowiedzi, nie wiem czy bym to sprawdził, dzięki waszej podpowiedzi jest poprawiona i jest w tym miejscu, w którym być powinna. Daj wyżej trochę. Dobra. Jak tam, Pablo? A z jakiej ty jesteś firmy? Plastbed? Betoniarnia Plastbed, tak? Plastbed. To jeszcze się 2 razy będziemy widzieli. Tak się postaraj, żebyś ty przywiózł nam beton. Na chudziaka, gdzieś za tydzień i za 2 tygodnie na wieniec. Dobra, to może kamerę porozmawiamy. Dobra. Dobra, chodź za słup, przeskoczymy. Dobra. Dobra, wyłączaj. Chodź, idziemy na stopę. Tylko stopa. Masakra. Jeszcze tylko stopa została, betonu wyliczone jest, że wystarczyło na ławę. To jest dźwięk z wibratora, którym Paweł, jak widać, wibruje beton. To jest najprzyjemniejszy etap na budowie, bo tutaj tak naprawdę nic się nie rozwalić nie może nawet, jak jest zrobione w ten sposób. Bardzo łatwo wyliczyć beton, jak widzieliście, w 3 minuty. Kawy mi nie zabij rurą. Co ja bez kawy zrobię? Nic, nic.
Jak? Koniec? Ale beton, co? No, naprawdę jest git. Uważaj. Chyba koniec. Spokojnie. Koniec? Ale w koszu masz. W koszu też nie masz? No z kosza mi zostaw, wiesz? Kawa będzie z 10 wiader jeszcze? Z kosza możesz wypluć. Co? No. Coś tam chyba umie liczyć. Ale tylko dzięki temu, że jest zaszalowane w taki sposób. Jak jest wykopane koparą, to stary, to by jeszcze za 4 metry. Co? Nie. Ale tłusty taki widzę. Co? Zaraz trzeba będzie zacierać już szybko. Ładnie, ładnie, pięknie kawa. Powinni trochę folią okryć. Nie będziemy ich okrywać przed słońcem, będą tylko lane wodą. Ale nie starczyło betonu na ten. Tego, który podał z rury. Jeszcze ma w koszu delikatną ilość. I jeszcze tutaj będzie trochę wiader z nadmiaru, tak więc wyliczony beton jest dosłownie co do, nie wiem, decymetra sześciennego chyba. Tam nie za bardzo nie świruj! Tam tylko krótkie ruchy takie, bo się wyleje dołem i w ogóle będzie mało. Paweł, albo obsyp na zewnątrz szpadlem, tak jak ci mówiłem. Z kosza to, co będzie z kosza, będzie idealnie akurat. Tak wyglądał proces zalewania betonu. Zaraz to, co chłopaki tu jeszcze kawa przenosi z nadmiaru, co jest po wibrowaniu, wrzucone zostanie do stopy i będzie git. Ja idę po sprzęt do zacierania, bo to przy takiej temperaturze tu zaraz już trzeba będzie jechać, bo później zostanie dużo dziur. Albo tego po prostu w ogóle nie ruszać, aby nie było chrupków wystających ponad poziom górnej warstwy, bo jeżeli są takie przy ściąganiu betonu, tak jak Darek ściąga dosyć dynamicznymi ruchami, wiadomo, że kruszywo wyjdzie na górę, to albo tego lepiej nie ruszać, albo to zatrzeć całość, albo tego nie ruszać. Poczekam. I nie jest jeszcze czas idealny na zacieranie, ale jak się delikatnie to potraktuje, to można to zatrzeć, jak widać zresztą. Tu macie okazję przy krawędziach zobaczyć to, o czym mówiłem kiedyś na materiałach, jakiś czas temu. Celowo robimy w ten sposób, ja robię przy zacieraniu, że celowo tutaj trochę profiluję ławę, żeby w wielkim powiększeniu była taka.
Z uwagi na to, że mieliśmy kiedyś sytuację, jak murowaliśmy pierwszą warstwę i ławę ściągnęliśmy tylko na równiutko, to padał deszcz i woda, która stała na ławie, pierwsza warstwa na zaprawie się rozpływała i była dupań z murowania. A przy tym rozwiązaniu, które jest tutaj, czyli delikatnie siądzie, robi się taka góreczka, nawet jakby pokropiło na zewnątrz, ładnie popłynie woda na papie. Jak się, Pawełek, wibrowało? Siadły ci ręce? Tak? Paweł, weź se kielnię do tego. Kielnią sobie wsadzisz kielnię i jedziesz tak o i ci ładnie odpada. Nie chcę przegapić momentu, bo jak przegapię całość, to tutaj ok, ale dalej już wtedy nie dojdę, bo dalej ściągnie. Jak, Darek? Dobrze. Poszło ok? Tak. Chodźcie, napijemy się na spokojnie przecież. Jechałem z tyłu, żeby miał zimniejszy. Dobra. Jeszcze troszeczkę za świeże, ale lecimy z Darkiem. Jak widać, świeżaczek, ale damy radę. Jakby natomiast świeżaczek chciał zacierać to, nie robiąc tego wcześniej, narobiłby więcej złego w jednym momencie niż dobrego. Tak więc poczekać sobie spokojnie, jak to tylko że obserwować. Nie ma tak, że o, przyjadę sobie za 3 godziny na budowę. Często gęsto jest tak, że za 3 godziny już jest po robocie, za późno. Niestety, kabarety. Jutro rozszalowanie. Tak, jutro, dzień po tym, jak jest zalane. Nie stanowi to żadnego problemu. Najlepiej to jeszcze zlać wodą. Zresztą jutro pokażemy. (36? A to chyba tylko taka fikcyjna nazwa była, czy nie? Widzicie, jak się ciągnie? Paweł, daj trochę betonu, jest tam z tego, co wyrzucałeś na dół? Ty go zasypałeś? Jak? Jak? Co, ta miejscowość? Ja nie wiem, kawa, nie znam się. Tu jest troszkę odrobinę za mało. Tak, Paweł, nie ręką. Dobra, rzuć trochę jeszcze. Ja wyrzucę na zewnątrz. Dobra, okej. Dobra, spoko. Dobra. Bez stresu tylko.
Lewą ręką, lewa ręka mi siada, w sensie nie fizycznym, ale za mocno, nie mam nią takiego uczucia i w prawej i dociskam za mocno i robię więcej złego niż pożytku. Dobra, wystartowany narożnik, można cisnąć dalej. Zatarliśmy. Która godzina? 15:09 mamy na dzisiaj fajrant. Zatarte na miarę możliwości, bo jest jeszcze dosyć świeże. Nie dało się tak jakby się chciało do końca zatrzeć ruchami takimi, ale jest ok, jest wyrównane, zatarte. Śmiało możemy jutro startować z izolacją poziomą przeciwwilgociową. Na pewno nie będzie problemów, żeby ją ułożyć. Nigdzie nie będzie nic piało, żadnych chrupków, żadnych strupów. Betonu zostało tyle, co tu widzieliście. Nie wiem, taczka betonu została. Została dosłownie taczka betonu, 9,5 metra zamówiona, na papierze na kwicie 9,5 metra sześciennego, czyli tyle go rzeczywiście przyjechało. I uważam, że jest wszystko naprawdę ok i dzięki za wizytę. Bardzo fajnym akcentem było to, miłym, że przyjechał kierowca, przywiózł beton, który nas ogląda na YouTubie. Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiam kolego i przywieź nam jeszcze chudziaka i przywieź nam jeszcze beton na wieniec. Na raziuwo, cześć. Dziękuję za obejrzenie materiału, to mówiłem ja, dom za 150 000.pl